Witam wszystkich. Wymiana poduszek silnika M54 BMW. To samo będzie w M52 TU. Kiedy wymieniać? Najczęstszy objaw to zwiększone wibracje całej budy przenoszone z silnika. Oczywiście przy założeniu, że silnik działa dobrze, nie wypada zapłon, nic takiego. Po prostu czujemy, że zwiększone są wibracje siedząc, kiedy silnik jest odpalony. Jak spojrzymy na poduszkę, jak widać, mocowanie jest dość proste, po jednej nakrętce z góry i z dołu. Dobrze jest mieć zimny silnik, żeby się przynajmniej nie poparzyć. No i oczywiście trzeba jakoś silnik podnieść. Najlepiej byłoby mieć taką belkę do podniesienia silnika albo żurawia. Natomiast garażowo poradzimy sobie też inaczej. Śruby od góry są łatwo dostępne, nic tam nie trzeba za bardzo rozbierać. Zaczynamy od strony wydechowej, nasadka 16 i potrzebujemy taki łamany łącznik kardana, no i kilka przedłużek. Można kluczem udarowym, jeżeli mamy, jeżeli nie mamy, no to zwykłą jakąś przedłużką, rureczką też bez problemu powinno się to odkręcić. No i poduchy od dołu łatwo dostępne, nakrętkę bez problemu można odkręcić. No i znowu odkręcamy tylko tą stronę wydechową, tak żeby ta poduszka była całkowicie luźna. No i teraz trzeba podnieść silnik. Jedna ważna rzecz, nie robimy czegoś takiego. To się najwyżej skończy wgnieceniem miski albo zrobieniem dziury, także bierzemy jakąś deseczkę na rozmiar miski najlepiej i w ten sposób można bezpiecznie podnieść. No i pompujemy, podnosimy silnik, przy okazji cały samochód i sprawdzamy, czy ta poduszka już rusza się góra-dół. Żeby ją wyjąć, w tych łapach silnika jest takie podłużne nacięcie, które nam umożliwi podniesienie poduszki do góry, no i przekręcenie i w ten sposób można ją bez problemu wyjąć. Tak wygląda stara i nowa, jak widać stara już mocno taka uklepana. Po tej stronie wydechowej pamiętamy, żeby przenieść tą blaszkę, osłonę termiczną. Ona ma tutaj taki ząbek, który będzie pasował w otwór na poduszce. No i od dołu obok gwintu jest taki gruby bolec, który ma kierować w stronę przodu auta i on powinien wycelować w otwór, który jest na dole. Także jak widać wkładam tak jak wyciągałem tą starą, czyli najpierw wkładam po skosie na górny otwór. Teraz próbuję sobie wycelować w ten dolny tym gwintem i jak wskoczy, no to obracam, żeby ten bolec też sobie trafił w odpowiedni otwór. No i teraz próbuję obrócić lewo-prawo, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze usiadło. No i możemy opuścić silnik, no i dokręcić nakrętkę od góry i od dołu. Jeszcze nie muszą być całkowicie do końca dokręcone. No i strona dolotowa, tu jest w sumie dużo prościej. Odkręcamy góra-dół. No i podnosimy silnik i wyciągamy poduszkę, co najwyżej może być trudno ją wymanewrować. I tutaj jak widać wkładam nową, od dołu widać te otwory, więc łatwiej jest wycelować. No i tutaj też ten pin lokalizujący jest z przodu, więc go tutaj nie widać. Można już opuścić silnik, no w zasadzie powinniśmy chwilę poczekać, żeby te poduszki dobrze osiadły i można przykręcać. Nakrętki powinny być dokręcone momentem 45 Nm, ale tutaj i tak używamy przegubu kardana, więc i tak tego kluczem dynamometrycznym nie dokręcimy poprawnie, więc można po prostu dowalić mocno, ale oczywiście bez przesady, zwykłą grzechotką. W zasadzie to są nakrętki samokontrujące, no i powinniśmy je w teorii wymienić na nowe, natomiast w praktyce można użyć starych i po prostu je mocno dokręcić. Nawet gdyby się jakimś cudem odkręciło, no to silnik przecież w górę nie poleci. Także pamiętamy, żeby dokręcić wszystkie 4, jak już będzie zmontowane. No i tyle, poduchy wymienione, dzięki za uwagę, pozdrawiam.